Cześć, witam, to kanał Innymi Oczami i Paulina, witam się z Wami serdecznie po tym nowym roku. W nowym roku się nic nie działo zbytnio, oprócz tego, że zrobiłam sobie pranie. Powiem Wam szczerze tak, nowy rok przyniósł mi dużo zaskoczenia, a przede wszystkim w tym, że Kacper pokazuje się z jak najlepszej strony i podejrzewam, że w tym roku będą nowe przełomy. Powiem Wam szczerze, wczoraj była sytuacja, gdzie Kacper sobie jadł obiad, czy coś tam jadł, w każdym razie już nie pamiętam jak to było, ale mówię co tak cicho w tej kuchni. Wchodzę do kuchni i patrzę, a on wkłada sobie rzeczy do zmywarki. Jego brudny talerz i tak dalej, i tak dalej. No, często trzeba mu pomóc, ale wie o co chodzi już, także widzę, że wszystko jest na dobrej drodze. Przed Nowym Rokiem mamy ten filtr do wody. W dzbankach nie było wody napełnionej, to Kacper sobie włączył filtr i sobie napełnił szklankę, żeby wypić sobie wodę. Także wiecie, pewne rzeczy już potrafi obsługiwać, co bardzo mi się podoba i dzięki temu wiem, że jeden czy drugi raz coś tam mu dopomogę, ale za trzecim razem już to zrobi sam. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo coś, co cieszy rodzica, szczególnie dziecka w spektrum, gdzie często dzieci, które mają spektrum w bardzo szerokim pojęciu rozwinięte na tyle, że nie umieją sobie w życiu codziennym poradzić, to jest to bardzo duża radość z takich drobnostek, bo wiecie, że pewna część ludzi, którzy mają normalnie rozwijające się dzieci, może nie zrozumieć tego, że dla rodzica dziecka w spektrum tak małe rzeczy, które robi to dziecko, jest ogromną radością, co dla zwykłego rodzica powiedziałabym, to są rzeczy normalne i tak musi być. Nie mówię, że rodzice generalnie nie cieszą się z rozwoju swoich dzieci, czy osiągnięć swoich dzieci, bo tak jest. I chcą dla nich jak najlepiej. Ale codzienna walka z różnymi przeciwnościami losu, z urzędami, ze społeczeństwem, bo nie wiem, dziecko Wam się rzuciło na ziemię, zaczyna krzyczeć i tak dalej i ludzie zaczynają na Was patrzeć, to jest trochę inne odczucie tego, co się dzieje w danym rodzicu, który jest w tej danej sytuacji, tak? Bo taki rodzic często ma ochotę zakopać się pod ziemię, albo wypiera pewien problem, albo wstydzi się. Powiem Wam szczerze, zaczęłam oglądać, w sumie jestem po połowie tego serialu, o którym było bardzo głośno na social media, szczególnie na grupach facebookowych ze spektrum autyzmu, gdzie mówiono o serialu Matki Pingwinów. Powiem Wam szczerze tak, czy ja się gdzieś tam mogę odnaleźć w głównych bohaterkach? No, częściowo tak, w większości nie do końca, bo są pewne rzeczy, z którymi się po prostu gdzieś tam nie czuję tego, jak się mówi, bluesa, czy bym się z tym identyfikowała. Ale często zauważam, jest tak, że media pokazują rzeczy, które są lekko naciągnięte i gdzieś tam pokazują część tego, co spotyka rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Powiem Wam szczerze, że jest takie coś,
że czy programy nawet, że one pokazują często, jak to określają, jak to określa literatura. Pokazują często autyzm wysoko funkcjonujący, że tak powiem. Dużo ludzi ze spektrum autyzmu nie cierpi tego określenia i staram się to zrozumieć. Nie wiem, jakie jest inne określenie na określenie autyzm wysoko funkcjonujących, bo dla mnie, powiem szczerze, nawet i dla mnie, ciężko mi powiedzieć, że autyzm jest wysoko funkcjonujący, bo się trochę z tym nie zgadzam. I dlaczego? Bo wiadomo, to jest neuroróżnorodność, tak? Mózg funkcjonuje inaczej i to jest dla mnie dobre określenie, że człowiek jest neuroróżnorodny, a nie jest autystą wysoko funkcjonującym, czy w jakiś sposób wysoko inteligentny, albo coś takiego, tak? Bo powiem Wam szczerze, że ci ludzie, którzy są dość dobrze rozwinięci, żeby funkcjonować w społeczeństwie ze spektrum autyzmu, są to osoby inteligentne i mają dużo problemów z pewnymi prostymi rzeczami w życiu codziennym, typu małymi rozmowami gdzieś tam, czy mają, nie wiem, tremę przed publicznymi wystąpieniami. Różne takie drobnostki, wiecie jak to jest. Ale oglądając ten serial, pomyślałam sobie, że wszystko fajnie i co mnie się spodobało tam, że nawet matka, która jest sportsmenką, jest bardzo znana, nie wiem, na Instagramie ma tam przeszło 100 000 followersów i gdzieś tam inni ludzie ją dostrzegają, to powiem Wam szczerze, i ona musi walczyć sama, nie tyle, że ze swoimi przeciwniczkami na ringu, ale po prostu z samą sobą, żeby zaakceptować fakt, że jej dziecko rozwija się trochę inaczej. Ale się rozwija, tak? I jakbym miała porównać, nie chcę tutaj generalizować czy szufladkować rodziców, ale powiem Wam szczerze, że bardzo boli mnie to, że media też nie pokazują rzeczy, które są naprawdę gdzieś tam cięższe i tak dalej, czy pokazują w jakichś innych programach typu interwencyjne i tego typu sprawy, czy nawet, nie wiem, trudne sprawy, które wiadomo, tam są ustawieni aktorzy i wszystko grają, tak? I nawet w takich serialach też są ustawieni aktorzy i wszystko grają. Ale co mnie się podoba w tym serialu, że jest jakaś cząstka pokazana zmagania się rodziców dzieci, które są w jakiś sposób, można powiedzieć, nie wiem jak to określić, nie chcę nikogo obrazić, inaczej rozwinięte. I oni walczą o tą przyszłość, o ich byt, o samego siebie, tak? I jest takie coś, że zauważyłam, że w społeczeństwie, czy nawet w życiu codziennym bardzo ważne jest to, żeby mając taką sytuację, mając dziecko niepełnosprawne, móc mieć możliwość znaleźć się w danej sytuacji, w określonej sytuacji, w której się jest, tak? Bo tego nie zmienimy na raz, ale w tym danym miejscu i określonym czasie wśród ludzi, którzy Wam pomogą. Gdzieś tam, bo powiem Wam szczerze, że wsparcie jest bardzo ważne i nie wiadomo, co by się
nie stało, jacy byście byli mocni w postanowieniach, w waszych przemyśleniach, w waszych poczynaniach, to jednak i są momenty słabości, gdzie mówicie sobie, nie daję już rady. I bardzo ważne jest w takim momencie znaleźć kogoś, czy mieć przy sobie kogoś, kto was wesprze nawet i słowem. To nie musi być nic wielkiego. I zauważyłam, że właśnie główna bohaterka tego serialu, bo tam jest ich więcej, właśnie mówię o tej sportsmence, że ona znalazła oparcie w swojej mamie, tak? Dlatego obracając sytuację, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony i trzeba być wsparciem dla własnego dziecka, bo dzięki temu to dziecko nie czuje się odrzucone i nie ma tych, nie wykazuje zachowań tych obsesyjno-kompulsywnych, jak się to mówi, czy fiksacji, jeśli chodzi o same spektrum autyzmu. Właśnie u jej syna ona wypierała to, że on będzie normalny. Znaczy się w jakimś sensie, tak? Że będzie tak jak on sportsmenem, że dla niej ważna była sala gimnastyczna, w jakiej będzie ćwiczyć, czy dobra szkoła. Ale tu jest patrzenie przez pryzmat samego siebie, tylko nie postrzeganie tego, co naprawdę się dzieje. I powiem wam szczerze, że to jest tak jak ze spektrum autyzmu u dziewczynek, które każdy się ze mną zgodzi, rozwijają się dużo szybciej i często jest tak, że jest u nich bardzo, bardzo ciężko zdiagnozować spektrum. I powiem wam szczerze, że ten chłopiec jest na tyle mądry i inteligentny, idzie z nim normalnie rozmawiać i w ogóle, ale wykazywał cechy dziecka ze spektrum. I to było widoczne poprzez właśnie te różne fiksacje, przykładowo na punkcie włosów. Zauważyłam takie podobieństwo trochę, nie? Bo tak zastanawiałam się, oglądając ten serial. Ja mówię tak, Kacper ma fiksację na punkcie słoni, bo uwielbia słonie. Jak idzie do zoo, to tylko słonie. Zbiera słonie. Bardzo lubi książki ze słoniami. To są mi chyba jedyne książki, których właściwie, czy nawet sam Elmar, ten kolorowy słoń, którego poznał w przedszkolu, jest jego wiernym towarzyszem, z nim teraz śpi. No i powiem wam szczerze, że to jest jego fiksacja. I on się czuje z tym bezpiecznie. Dlatego to, co jest dla nas dziwne, czy byłoby dziwne dla ogółu społeczeństwa, nie musi być dziwne dla tych dzieci. I w naszym otoczeniu, jeśli wyjaśnimy pewne sprawy, ludzie zaczną to akceptować. I powiem wam szczerze, że dzięki tym fiksacjom, które są właściwie dobre, bo nie mówię o fiksacjach, które są złe, no nie umiem nazwać, bo nie spotkałam się z takimi sytuacjami, czy nie przeczytałam sytuacji negatywnych, które by mogły mieć postać fiksacji, ale powiem wam szczerze, że te, które są dobre, trzeba je po prostu zostawić, bo takie dziecko czuje się z tym bezpiecznie i to daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego bardzo się cieszę, że nawet dzieci w spektrum znajdą sobie takie coś, co pomoże im wyregulować swoje emocje. Jest to dużo lepsze niż autoagresja, czyli bicie samego siebie, czy ze stresu, czy nawet z przebodźcowania bicie się w głowę. Po prostu najlepsze są fiksacje. Czasami występują fiksacje, jak obserwuję u Kacpra, typu, że nie wiem, zaczyna się śmiać do książki i z byle jakiego powodu i nagle ma atak śmiechu totalny, że nie idzie go od tego oderwać, ani wiecie. To mi przypomniało sytuację
jak z tego serialu, jak zaczynam sobie porównywać, jak byli na szlaku górskim, ten synek, on się nazywał chyba Jaś, i patrzył się w mapę i szukał drogi, która jest krótsza, albo coś takiego. No i zafiksował się na tej mapie. I tak przypomniałam sobie, aha, czyli Kacper też tak robi, tylko fiksuje się na pewnych obrazkach. Także wiecie, jest dużo podobieństw i dobry psycholog zauważy, gdzie jest u dziecka, gdzie są widoczne, bo tak, autyzm to nie choroba, tak? Ja nie powiem, że gdzie są, powiedziałabym, gdzie są części, które są związane ze spektrum autyzmu w zachowaniu danego dziecka. O, bo nie powiem, że objawy są takie, takie i takie, tak? Bo objaw to jest coś, co ja bym skategoryzowała w pojęciu choroby. Objawy się leczy, tak? Autyzmu się nie leczy, tylko wspomaga się rozwój dziecka, tak, żeby to dziecko było w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Czyli poprzez różne terapie, poprzez, jeśli to możliwe i jest to, można powiedzieć, zdatne do tego, żeby pomogło dziecku też nawet przez farmakologię. Czy nawet medycynę alternatywną i różne innego typu rzeczy. Także wiecie. Także chciałam Wam nadmienić o tym serialu. Powiem Wam tak, głównie ten serial podoba mi się. Podoba mi się, fajnie różne rzeczy zostały pokazane. I jest to taka część nas, rodziców dzieci ze spektrum. I tak jak powiedziałam, jest to trochę ponaciągane i bardzo tak książkowo pokazane, że są pewne rzeczy, które wskazują na spektrum autyzmu, ale neuroróżnorodność jest na tyle różnorodna, że każde dziecko ze spektrum jest inne, więc nie można wszystkich wsadzić do jednego wora. I często jest tak, bo wiecie, jak czytacie książki o spektrum autyzmu, są pewne wskaźniki, które pokazują, że to jest spektrum i to są te linie, według których kierują się psychologowie. Jest bardzo dużo odstępstw, ale jeśli dana sytuacja się powtarza stale, czyli te, jak się to mówi, zachowania repetytywne, no to znaczy, że coś wskazuje, że na to, że dziecko jest spektrum. Czyli pewne rzeczy zostały zebrane do kupy, nie muszą tak samo wyglądać, ale jeśli chodzi o samą diagnostykę, warto zrobić, bo przede wszystkim możecie pomóc swoim dzieciom. Także chciałabym Wam z tego punktu życzyć miłego dnia i dalszego tygodnia. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.